Pierwszy przykład u mojego kolegi, tego Zdzisława, który zużywał 100 kW na 2 miesiące, teraz z podlicznikiem zużywa 47, czyli o połowę mniej miesięcznie. Kiedyś zużywał 50 kW miesięcznie, a teraz zużywa 25 kW miesięcznie. To jest drugi przykład, który jest wiarygodny. On to może potwierdzić, poświadczyć. Dlaczego świeżo założony licznik, który był założony świeżo przed instalacją fotowoltaiki, po roku czasu używania tej fotowoltaiki, oni raptem go zmienili na inny licznik i od tamtego czasu zaczęły się schody. Tak, to tym bardziej, że ten licznik nie był 10-letni, nie wymagał wymiany na nowy. On był świeżo założony i fotowoltaikę mam od 22 roku i oni jakoś rok przed fotowoltaiką, czyli powiedzmy w 2021 zmienili go na nowy. Ja się podłączyłem z fotowoltaiką, a oni rok później wymienili go na inny licznik i wtedy się zaczęły schody. I wtedy się zaczęły problemy. Pamiętam nawet, jak był ten człowiek, oczywiście on mi tego nie ujawnił, ten co zmieniał licznik z energii, on dzwonił ekstra do tam szefostwa swojego, gdzieś tam do Wejherowa, czy tam do Gdańska, dzwonił i się pytał, ty powiedz mi, dlaczego ten licznik był zmieniany, skoro tutaj był nowy licznik założony. Dlaczego ja ten licznik 2 lata temu, czy tam 3 lata temu zmieniałem. Nie? Ale mi już tego nie ujawnił, dlaczego. Ja podejrzewam dlatego, że ja przez pierwszy rok nie płaciłem praktycznie za prąd nic. Ja byłem cały czas, płaciłem tylko co drugi miesiąc te przesyłowe, tam 60 kilka złotych, przesyłowe do elektrowni, ale za kilowata nie płaciłem żadnych pieniędzy, bo w pierwszym roku miałem w magazynie wystarczająco dużo. No, po zmianie licznika robiły się schody i płaciłem już po 1000 więcej jak przed fotowoltaiką, o tak powiem. Padłem na twój filmik, że można podłączyć podlicznik, który posiada jakieś filtry na tyrystorach, czy nie wiem na czym, na tyrystorach, bo to dużej mocy są i po prostu zbijają te harmoniczne, te piki wszystkie. No i zastosowałem to, kupiłem, licznik kosztował, nie wiem, 180 zł, kupiłem go gdzieś z południa i podłączyłem tutaj. Spadło mi do 12, do 17. Ale od razu, jak podłączyłeś licznik, to zauważyłeś taki gwałtowny spadek zużycia energii przez dom? Od razu z dnia na dzień, po pierwszej dobie od razu, bo tak miałem 35, 43, 45 kW, a od razu na drugi dzień spadło na... Skontaktowałeś się ze mną, ponieważ masz dość ciekawe problemy z energią elektryczną. Masz bardzo wysokie skoki opłat za rachunki za prąd. Dokładnie. I jednym z takich rozwiązań było założenie podlicznika. Na podstawie tego mojego filmu sprzed 3 lat. Powiedz dokładnie, jak to wyglądało. No, obejrzałem sobie ten filmik i jestem też krótkofalowcem. Położyłem się na sofę u siebie i zobaczyłem, pierwszy mój wzrok poszedł zasilacz. Mam taki zasilacz impulsowy, 50 A, 13,8 V do mojej radiostacji. Od razu, jak się położyłem na tej sofie, spojrzałem do góry, że mam 3 żarówki LEDowe, a przedtem oglądałem właśnie twój filmik. I jak sobie skojarzyłem, że w salonie mam lampę, która posiada 14 żarówek, tylko nie pamiętam, one są takie małe, 14, to jest LEDowe i ona dosyć bardzo jasno świeci, lampa. Wszędzie mam wszystkie żarówki w całym budynku. No i posiadam u ciebie ogrzewanie. Opalam węglem i są oczywiście, które muszą transportować tą energię i liczyłem, że około 300 W na godzinę potrzebują energii. I co jeszcze? 300 W i to wszystko, plus te lodówki, co w nocy chodzą. Ale mam pobór energii w nocy bardzo duży. W 24 roku miałem zużycie energii na poziomie 11 chyba grudnia to było. 56 kW na dobę. Nie posiadam żadnych urządzeń grzewczych typu ciepła woda, innych wszystkie telewizory, które miałem w domu, które pobierały tam po 150 W, 200 W. W 2017 roku pozbyłem się tego całkowicie. Wcześniej nie miałeś fotowoltaiki przed 2022 rokiem i twoje opłaty miesięczne za prąd wynosiły ile mniej więcej? Około, to zależy. Latem było tam w granicach 200 kW, porą jesienną, zimową około 350. Największe zużycie, które kiedyś miałem, to było 450 kW, ale do żony przyjechała siostra i piekły wypieki czy tam na 3 piekarniki, piekły tam na święta wypieki po prostu.
Rozumiem. Raz w życiu to aż się przestraszyłem tego zużycia. Tak było średnio 350 kW maksymalnie i to mi się też wydawało troszeczkę dużo. Mam kolegę, który mieszka koło mnie, blisko ma też domek jednorodzinny i tak dalej, też się spotykają w gronie rodzinnym, też tam robią różne kulinarne rzeczy, też pieką i smażą i tak dalej i zużywają dużo energii i on ma zużycie w ciągu roku kilowatów, a ja miałem zawsze tam od 3700 do 4000 kilowatów i to mi się wydawało troszeczkę dużo. Zszokowało mnie to, jak w 2022 roku, nie pamiętam dokładnie, założyłem fotowoltaika została ukończona chyba jakoś 8, może 5 marzec 2022 roku. Oczywiście czekałem długo, zgłosiłem to, że już jest ukończona, żeby odebrali tą instalację i ją przyłączyli do sieci. I 2 dni przed końcem marca przyłączyli ją, czyli jestem na zasadach jeszcze, że mogę magazynować u dostawcy i 80% ją z powrotem, jeżeli tam będę potrzebował w nocy czy tam zimą, mógł ją wykorzystać. Odebrać. I w pierwszym roku było ok. Pierwszy rok 22 do 23 było ok. Tu ja nawet mam na wykresie. W 23 roku albo w 24 roku na początku zmienili ten licznik. Ten, który już posiadałem, bo człowiek, który z elektrowni tą instalację mówił, że będzie trzeba prawdopodobnie licznik wymienić, ale spojrzał, że licznik nowej generacji, że nie będzie trzeba, tylko będzie przeprogramować i tak dalej i zostawił ten licznik. Ale rok później, w 23 roku jakoś ktoś nie wiadomo skąd przyjechał i zamienił ten licznik na inny. Od tamtego czasu zaczęły robić się generacje. No i problem był taki, że zacząłem zużywać po 1000 kW miesięcznie. Czyli gwałtowny wzrost był zużycia energii, tak, po wymianie licznika. Tak. I wtedy właśnie w roku 25, na początku zacząłem szukać w internecie. Padłem na twój filmik, że można podłączyć podlicznik, który posiada jakieś filtry na tyrystorach, czy nie wiem na czym. Podobnie na tyrystorach, bo to dużej mocy są i po prostu zbijają te harmoniczne, te piki wszystkie. No i zastosowałem to, kupiłem licznik, kosztował, nie wiem, 180 zł, kupiłem go gdzieś z południa i podłączyłem tutaj ten licznik i ze średniej 4 kW dobowo spadło mi do 12, do 17. Ale od razu, jak podłączyłeś licznik, to zauważyłeś taki gwałtowny spadek zużycia energii przez dom? Od razu z dnia na dzień, po pierwszej dobie od razu, bo tak miałem 35, 43, 45 kW, a od razu na drugi dzień spadł. Powiedziałem, żeby ten licznik, który jest, dać do ekspertyzy, żeby go w laboratorium brali. I przyjechali, licznik założyłem chyba końcówka lutego, nie wiem, to był 21, 25 luty, 25. 3 marca przyjechała firma Energa, która założyła licznik firmy Sagemcom. Tak to było. I wtedy... A wcześniejszy licznik miałeś jaki? Pamiętasz nazwę? Gdzieś tutaj mam w dokumentach, musiałbym zobaczyć. To był jakiś innej firmy, nie wiem. To ja napiszę widzom, bo będę w stanie znaleźć to i napiszę. No i jak podłączyli tamten licznik, to z 12 weszło mi na 4, na 3. Maksymalnie 6. A jak ci wymienili licznik, wzięli do ekspertyzy, założyli ci nowy licznik i znowu ci jeszcze bardziej spadło zużycie energii. Tak. I wzięli licznik do ekspertyzy po tam, nie wiem, 2 miesiącach, 3, przyszło po 2 miesiącach gdzieś tak, może po 1,5 miesiącu, oficjalne zbadania tego licznika i wyszło, że licznik spełnia wszystkie normy, mieści się w granicach tolerancji błędu. Mam zapłacić tam, nie wiem, około 300 zł, tam nie pamiętam dokładnie, bo to już chwilę czasu było, za ekspertyzę. Ja zgodziłem z tą ekspertyzą, bo po tych wszystkich wyciągnąłem wnioski z tego wszystkiego i stwierdziłem, że jednak on musiał być uszkodzony, skoro pokazywał 12-16 kW, a po wymianie o tym, że ten podlicznik był podłączony pod niego, nie? Bo prędzej pokazywał 35-40. Zeszło na 3, 4, 6 kW zużycia na nowym liczniku i byłem utwierdzony w przekonaniu, jednak coś musi być tam nie tak z tym licznikiem. I napisałem pismo, na które mi ktoś odpowiedział, w ogóle nie czytając mojego pisma. Zadzwoniłem do
całego tego kierownika, dyrektora tej placówki, która się tym zajmuje w Gdańsku i rozmawiałem telefonicznie. On prosił, żeby mu dać jeszcze raz to pismo, bo on tylko się podpisuje i tak dalej, że on je przeanalizuje i tam za jakiś czas, nie wiem kiedy to było w czerwcu, czy to było koniec czerwca, z datami jestem do tyłu, ale to wszystko mam w dokumentach. Przyjechali do mnie, nie wiem, 5 osób w 3 lata przyjechali do mnie i zaczęli badać wszystkie rzeczy, fotowoltaikę, mieszkanie pod obciążeniem, bez obciążenia, mieli takie urządzenie wielkości kartki A4, gdzie mierzyli harmonicznie dalej i rejestrowali tego prądu. Zebrali te wszystkie informacje, potem o godzinie tam 13:30, 14:00 przyjechał taki bus energii i założyli mi coś przed licznikiem, założyli jakąś sondę też wielkości, może to A4, A3. Na każdą fazę założyli, bo byłem akurat przy tym i powiedzieli, że to urządzenie będzie tydzień w tej skrzynce i będzie nagrywało przebieg tych wszystkich prądów harmonicznych i tak dalej. No i dostałem ostatnio, czy ci wysyłałem? Na pewno wysyłałem tą ekspertyzę od tego doktora, inżyniera. Odtwarzał te harmoniczne, wykrył i tak dalej i stwierdził, że licznik jest w porządku. Tylko już miałeś założony ten nowy licznik, ten całkiem nowy, prawda? Nie wrócił ten pierwszy licznik do ciebie. Tak. Czyli badania odbywały się na liczniku, jakby za licznikiem, przed licznikiem, ale tym, który wskazuje tylko 3 kWh zużycia, a nie 50. Nie tym reklamowanym. One właśnie były, te badania były na tym pierwszym liczniku, na tym, do którego ja miałem zastrzeżenia. Aha, tak, czyli on wrócił do ciebie założony i jakby na nim badano, tak? W domu u ciebie mi chodzi. Że oni ten stary licznik, do którego miałem zastrzeżenia, go montowali, wzięli do badania, a założyli mi nowy licznik i ten licznik już zaczął pokazywać prawidłowo. Wiem, ale jak przyjechali do ciebie na badania tymi 3 samochodami, to miałeś założony ten Sarzema licznik wtedy. Tak. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jak się by zachowywały harmoniczne i te inne dziwne dane, gdyby był ponownie założony ten według ciebie wadliwy licznik. Tak, tego nie wiem. A wiemy, że na tym nowym Sarzemie masz zużycie bardzo niskie. Na tym Sarzemie miałem zużycie bardzo niskie, tylko że w tym czasie, jak oni byli od czerwca, czy tam nie pamiętam dokładnie, w tym czasookresie, to oni odłączyli u mnie za moją zgodą ten podlicznik, nie? I znowu jest większe zużycie, jest rzędu 12 kW, nie wiem, musiałbym podejść do komputera i zobaczyć, ale jest wyższe zużycie na tym Sarzemie też, ale nie ma już 50 kW, 40 kW dobowo. Jest tam 9, 12, nieraz może 16, ale nie 40. To jest to właśnie. No rozumiem. I jak patrzyłem na twoją charakterystykę zużycia, to takie masz sytuacje dość dziwne w nocy. 12 w nocy, 1 w nocy, nagle ci gwałtownie zaczyna zużycie energii rosnąć. To ja też zauważyłem. Właśnie dlatego tak tutaj już próbowałem porównywać, bo na początku nie wiedziałem jak, co się z czym. Tutaj właśnie się czyta, ale usiadłem sobie z nim i od razu zwrócił mi uwagę, że w nocy od godziny 10, 11, jak już wszyscy śpią, to w nocy miałem zużycie nawet 4,6 kW. Od godziny 00 do godziny 1 w nocy 4,6, 4,8 kW. I to było dla mnie dziwne i on od razu zwrócił na to też uwagę i mówił, że to jest nienormalne. Nie tak. I to ono spadało. Przyszła godzina 5, 6, 7, wtedy tam do 300-400 W. Jak wszyscy wyłączone było 4 kW i tak spadało tak stopniowo. 12 do 1 4, później godzina 1 do godziny 2 3,5 i tak spadało po pół, po 600 W spadało do godziny 6 rano.
I nie masz pomysłu, co może być spowodowane, że takie masz zużycie w nocy prądu? Ja doszedłem do tego, zacząłem wszystko analizować i po prostu te liczniki, które my posiadamy w Polsce, one nie są przystosowane do urządzeń energooszczędnych. Urządzenia energooszczędne powodują harmoniczne w sieci, które zakłócają odczytu tego licznika i ja jestem 100% pewny, nawet patrzałem w internecie gdzieś badania w Holandii, wszystkie kraje się różny tam sort tych liczników i było 10 liczników do badań i niestety liczników było na niekorzyść klienta. Licznik zaczął tam to zużycie tej mocy przez budynek na niekorzyść elektrowni. Wszystkie kraje się wycofały próbują je wycofywać nowe, ale tylko polska firma Energa się z tym raportem nie zgodziła. No i ja jestem w przekonaniu na 99,9% jest problem właśnie z tymi licznikami. One, jeżeli będą wiążone liniowo, czyli jak piekarnik, nie wiem, grzałka, to one będą wskazywać prawidłowo, ale po prostu urząd nam Unia Europejska teraz narzuca, że musimy z nich korzystać, one po prostu naliczają źle. Mhm. Tak. Namówiłeś kolegę, żeby też założył podlicznik u siebie i u niego też była różnica w zużyciu energii? U niego była różnica w zużyciu energii 50 o połowę. On mieszka ale praktycznie ma duży salon, około tam prawie 40 metrów, ale nie korzysta z niego, bo jest po przejściu, no i sam mieszka w jednym pokoiku, gdzie ma jedną żarówkę LEDową, używa toalety, gdzie tam jest LEDowa, w kuchni oczywiście to samo. Miał zużycie w ciągu 2 miesięcy, przez okres 2 miesięcy około tam 100 kW, czyli wychodziło 50 kW miesięcznie. Jak u mnie spadł ja opowiedziałem o tym, że jak podłączyłem ten podlicznik, to spadł tutaj na prawie miarodajne zużycie energii mój budynek, ale jeszcze nie do końca i on poprosił mnie, żebym zamówił dla niego też taki sam licznik. Podłączył ten licznik, na początku był sceptycznie do tego nastawiony. Nie do końca wierzył, ale mówi, nieraz trzeba stracić, by zyskać. No i teraz ma w ciągu 2 miesięcy zużycie energii elektrycznej 47-50 kW w ciągu 2 miesięcy, czyli około 25 kW miesięcznie. A czy on miał taki sam licznik główny jak u ciebie, tej samej firmy, czy jakiś inny? Właśnie dzwoniłem do niego, żeby mi tutaj dał informację, zrobił na temat tego licznika, ale ja tobie to prześlę, ja mu jeszcze raz przypomnę, żeby wysłał rachunek przykładowo przed podłączeniem tego podlicznika i teraz po podłączeniu tego podlicznika. Przedtem miał rachunki w przedziale złotych około, a teraz ma 75-90 złotych. Wspominam, po podwyżkach energii. Rozumiem. Bo rok czasu, nie? I jakby nie miał licznika, podejrzewam, że dzisiaj by płacił ze 160-170 złotych za ten poniżej 100. Podlicznik, który zamówiłeś i kupiłeś u siebie, ma tą końcówkę MID? To jest MID-owski licznik, który jest akceptowany przez całą Unię Europejską u nas jako rzetelny, który jakby miał tak? Dobrze Pamiętasz jego nazwę z głowy, żeby widzowie też usłyszeli, jaka to jest nazwa? Z głowy nie pamiętam, ale mam tutaj pewnie gdzieś na WhatsAppie. Ja tobie to chyba wysyłałem. To był SM, coś tam, nie pamiętam dokładnie. 72 i tak. Ten, który ja dałem link, tak? To jest dokładnie ten sam z linku mojego pod filmem? Tak. Bo to jest ważne, żeby wiadomo było, o jaki podlicznik chodzi. No i z końcówką MID, czyli właśnie ten mający homologację, będący takim jakby dowodem w sprawie, prawda? Możemy się na niego powoływać, że mamy rozbieżności między jednym a drugim licznikiem prądu. Się wydaje, że ty tam podajesz licznika, który liczy stronę, a ja sobie tej samej firmy wziąłem już dwukierunkowy, kupiłem. Tak, ale nie jestem... A jesteś w stanie, nie wiem, ten podlicznik swój zlokalizować, zobaczyć, żebyśmy mogli dokładnie ten sam kupić, co ty masz? Dla pewności? Znaczy nie teraz, ale potem jak będę film obrabiał.
Tak, jestem w stanie porobić zdjęcia dokładnie, co to jest za podlicznik, tam będzie widać symbol tego podlicznika i wszystkie informacje od producenta. Tak, bo to nie jest duża cena tego urządzenia, ale warto właśnie dokładnie trafić w ten sam model, który działa, nie? Niż kupić coś, co jest zmienione, poprawione i się może okazać, że nie jest do końca sprawne. Jakie masz plany na teraz? Czyli tak, ponownie chcesz podłączyć podlicznik, bo jest zdjęty do badań. Jeżeli chodzi o badania tamtego licznika, to raczej nie masz szansy wygrać z energetyką. Ja chciałem na przykład do niezależnego źródła, oni powiedzieli, że nie mogą, oni mi tego licznika nie wydadzą, on zostanie u nich, oni go będą badać albo producent. No, czyli co ja tak, mogę... finalnie nie możesz go od nich odkupić już po całej sprawie i go mieć dla siebie, tylko po prostu on zniknie później w tym zamieszaniu całym. On jest w takim worku jako dowód w sprawie, zapieczętowany, zaplombowany i niestety ten. A tutaj mam już ten licznik, który to jest licznik fazowy, dwukierunkowy 4P, MIT, trójfazowy, fotowoltaika, a wezmę jeszcze, zobaczę dokładnie nazwę. To jest firma Estron, dokładność pierwsza klasa, narodowy dokładności pomiaru energii elektrycznej IEC 62053-21 przez EN 5470 łamane na 3 i on tutaj jest jego nazwa, gdzieś tu musi być jego nazwa tego licznika. To jest SDM72. Eastron SDM72. Taki to jest dopisek MIT na końcu w nazwie, czy to jest już uniwersalne? midowskie oznaczenie, MID. MID. Dobrze, to ja też rzucę to napis, żeby ludzie wiedzieli dokładnie, o jakie urządzenie chodzi. Czyli w tym momencie tak naprawdę masz związane ręce, nie możesz nic zrobić z tym, co się stało, chyba że jacyś widzowie nasi odpowiedzą nam, co dalej robić, prawda, w tej sprawie, żeby albo uzyskać jakieś odszkodowanie za te wcześniejsze wysokie zużycie, albo wiedzieć teraz po prostu, co robić, żeby to zużycie było mniejsze. Albo ktoś może miał taką sytuację podobną i też zauważył to po wymianie licznika nawet, że dane liczniki są bardziej czułe na zakłócenia, inne są mniej czułe na zakłócenia. Ja powiem tak, przed fotowoltaiką nie miałem żadnych problemów, chociaż też mi się wydaje, wskazania licznika są trochę duże, ale już brałem to na, że dom duży, że nie mamy jednej lodówki i tak dalej, że mamy że mamy ogrzewanie, tutaj pompy chodzą od ogrzewania podłogowego i tak dalej. I już brałem po prostu tak sobie to tłumaczyłem, że bo nie mieszkam w bloku. No ale teraz po tym, co mierzyłem wszystkie urządzenia, które mam w domu, i jeżeli bym robił pranie, codziennie bym w piekarniku 2 godziny piekł i tak dalej, to bym miał zużycie na poziomie 6-7 kW, a troszkę więcej. No i mam takie urządzenie, które mierzyło, elektryk mówił, bo miałem ich kilku, że może jakieś urządzenie, przykładowo jak telewizor, który posiada przetwornicę, w nocy po prostu coś się dzieje i na zwarcie idzie albo pobiera, nie wiem, mówił już różne rzeczy. Do każdego urządzenia dobowo takie urządzenie, które mierzy pobór prądu i tyle mi wyszło, mniej więcej. No a ja sobie piekę w piekarniku, codziennie nie robię pracy i tak dalej, no zejść z tych 6-7 kW do 4-5, tak myślę, może 3 nawet, 3,5. A przypomnij proszę, w górce, w tym maksymalnym okresie, kiedy ten pierwszy licznik u Ciebie zaczął działać, jakie miałeś zużycie dobowe? 50 kWh? To miałem średnio tak 35 do 45 kW dobowo, a rekord był 11 grudnia na 24, 56,6 albo 8 kW. Tam zresztą można sobie zobaczyć, 11 grudzień 20-24. Czyli faktycznie takie ogromne zużycie. Ogromne, jakbym coś AKW cały czas 24 godziny miał podłączone na dobę. Ponad 2 kW. Gdyby to szło na ciepło, to byś miał cieplutko w domu od tej ilości energii. Dokładnie.
A ja Czyli mam tak zaprojektowany, mam zaizolowany, że moje zużycie tutaj, żeby ogrzać dom, ciepłą wodę, to jest rocznie 1600 zł. Rozumiem. Czyli po prostu poprosiłeś jakiegoś elektryka, żeby ci sprawdził instalację elektryczną, czy nie ma jakichś upływów, zwarć, jakichś takich dziwnych sytuacji i okazało się, że wszystko jest okej, prawda? Dom jest też nowy w miarę. To nie jest jakiś taki stary dom, tylko nie mieszkasz w dawnym pałacu, nieogrzewanym, nieocieplonym. To jest dom wybudowany, zaczęta była prace budowlane w sierpniu 2013 roku, a wprowadziliśmy się koniec 14 w grudniu, między świętami a Nowym Rokiem, tak się wprowadziliśmy. No i dom jest wykonany naprawdę, izolacja 45 cm poddasza. Na zewnątrz mam 20 cm styropianu i jest tak ciepły dom, że ja potrzebuję praktycznie, żeby ogrzać ten budynek do temperatury 24-25 stopni, 4 polan długości 50 cm i grubości gdzieś około przekroju 20 cm. Ja mam naprawdę, jak ja nawet przy minusowych temperaturach ogrzeję to pomieszczenie, ten dom, w poniedziałek to następny raz, żeby już było komfortowo dalej, bo temperatura mi to spada do 21 po 3 dniach. Dopiero w środę wieczorem dalej palę. Mówię przy minusowych temperaturach, bo jak są plusowe, to opalam ten dom praktycznie raz w tygodniu i temperatura się cały czas trzyma, mimo tego, że drzwi garażowe są duże, bo są na 2 auta 5-metrowe i tak dalej, że wjeżdża auto, wyjeżdża, że ktoś wchodzi, wychodzi, nawet się nieraz okno otworzy i tak dalej, uchyli, żeby przewietrzyć, to tak trzyma mi, to ciepło nie ucieka, jest tak zaizolowany, że w niektórych mieszkaniach potrzeba większe zapotrzebowanie na energię cieplną, jak w moim domu, który ma tam ponad 272 metry kwadratowe. Ten wynajęty elektryk przez ciebie badał instalację jakimiś urządzeniami, badał ci gniazdka, przebadał cały dom dokładnie? Miałem w sumie 5 elektryków miałem i oni badali mi izolację takim urządzeniem, gdzie podpinał się gdzieś pod gniazdko i badał mi jedną fazę, drugą fazę, trzecią fazę i miałem, był wydruk do tego testu. To mi badali, stwierdzili, że jest wszystko w porządku, nie ma upłynności, odpinali mi od całej szafy bezpiecznikowej wszystkie przewody i badali, czy gdzieś tam właśnie upłynność jest w ścianie i tak dalej. Może gdzieś się przewierciłem i tak dalej, ale ja się nie przewierciłem nigdzie, bo jak myślę, że my się wprowadzili od 2015 roku, to już tam nic nie robiliśmy. Tam może w 16 jeszcze, a problem się zrobił od 20, chyba 2023. Jakoś rok po tym, jak zainstalowałem fotowoltaikę u siebie. A powiedz mi, czy coś, jakieś urządzenie, kupiłeś nowy telewizor, nową lodówkę, nową pralkę, coś, co mogło się zmienić w międzyczasie u siebie w mieszkaniu? Nie, właśnie telewizory, które pobierały, miałem takie monitory, co pobierały tam po 250 W i tak dalej, leżą wszystkie u góry na strychu, ale już bardzo dawno, bo zwróciłem na to uwagę, jak może taki monitor 17 cali pobierać 250 W i telewizor, który pobiera tam 150, chyba 3 W pobierał, duży, to wszystko wziąłem po prostu, podłączałem, kupiłem nowe urządzenia, które pobierają po 50 kilka wat maksymalnie. Mam wszystko energochłonne u siebie w domu po prostu, żeby po prostu jak najmniej płacić za energię elektryczną, a mieć ten sam standard, co z urządzeniami, które pobierają dużo prądu. Czyli podsumowując, masz sprawdzony dom, nie masz żadnych przebić, masz energooszczędnych bardzo dużo urządzeń, dużo żarówek LEDowych i ogólnie tego wszystkiego. I z nagła zaczął ci się po prostu zużycie energii gwałtownie wzrosło. Wykluczone jest zwarcie w instalacji, też nie kupiłeś nowego urządzenia, tylko po prostu prawdopodobnie coś się albo zepsuło, albo jest jakiś skok napięcia w nocy powodujący uruchomienie się jakichś przetworników, dziwnych elementów, czego my nie wiemy w domu, ale założenie podlicznika od razu pomogło. I późniejsza wymiana licznika głównego prądu na inny rodzaj też spowodowało, że ten nowy licznik już sam z siebie wskazywał mniejsze zużycie. Samochodu elektrycznego też nie masz? I nie chcę mieć. No, nie stać cię na prąd. Tak, przy takim zużyciu prądu, z takich opłatach, to faktycznie można się
Czyli w sumie, można oczywiście powiedzieć, że to się bierze, jakieś duchy są, prawda, bo to w nocy. Jakieś nadprzyrodzone zjawiska i trzeba jeszcze eksorcystę zatrudnić, żeby on spróbował to wygonić. Ale no, się śmieję z tego, no ale to raczej nie było do śmiechu dla ciebie, kiedy nagle zobaczyłeś wysokie rachunki za prąd, tak nagła, prawda? I tak naprawdę Tak. dobrze, że poradziłeś sobie z tym w tym momencie i masz dużo niższe zużycie energii, bo gdybyś tak cały czas miał, no to byś mógł zbankrutować przez to. Bym płacił jak czynsz w mieście. Tak, no, ogromne rzeczy. Dobrze, czyli... Ja powiem ciekawostki. Mój sąsiad założył fotowoltaikę jakieś 4 miesiące prędzej ode mnie i on ogrzewa prądem, który zmagazynuje w Energa obrót. On ma chyba 3 kW więcej ode mnie niecałe. On ma chyba 9 tam z groszem, tam 58. On ogrzewa grzałkami cały budynek, 120 kilka metrów, budynek nie jest docieplony i on dopłaca do prądu 800 zł rocznie, a ja płacę co drugi miesiąc po 1000 kilkaset złotych. I tu mi się lampka zapaliła, ja nie mam ogrzewania elektrycznego, nie mam grzałki elektrycznej. Ja zakładałem, że jak ja zrobię u siebie, bo mój budynek według projektu jest wyliczony na 3000 W rocznie zużycia prądu bez ogrzewania. Że jak ja założę sobie, jak mi moja fotowoltaika naprodukuje 8000 kW, to ja będę mógł panelami infrarod ułatwić sobie życie i będę mógł te 4000 kW wykorzystać. A tu niestety ja wyprodukowałem 8000 kW energii, a jeszcze musiałem dokupić z elektrowni 6500, gdzie wcześniej przed tym kupowałem tylko 3,5-4 tysiące. No tak, bo 4 lata mieszkałeś wcześniej w tym domu, w tym samym jakby składzie osobowym i zużycie energii miałeś dużo, dużo mniejsze. Aż założyłeś fotowoltaikę, aż wymieniono ci licznik na ten nowszy i wtedy okazało się, że nagle zużycie energii gwałtownie wzrosło. Skład osobowy w tej chwili jest mniejszy z tego względu, że córka studiuje i w Gdańsku i przyjeżdża raz na co drugi weekend, raz na weekend, tam zależy jak idzie. A syn już nie uczy się dziennie też zaocznie i pracuje i też go nie ma cały dzień praktycznie. Także skład osobowy z 4 osób zmniejszył się na 2,5 osoby, można byłoby powiedzieć. No a wzrosły kilkukrotnie. Dobrze, czyli co? Apelujemy do widzów, jeżeli macie sytuację podobną, zauważyliście podobne sytuacje, zużycie energii i tak dalej, to koniecznie napiszcie, opiszcie sytuację i będziemy tym się zajmować, będziemy to badać, no bo nic więcej nie zrobimy teraz my, pojedyncze osoby, prawda? Nie jesteśmy w stanie tego jakby sprawdzić, przebadać, nie mamy, co gorsza, nie możemy jakby dostać tego licznika z powrotem, żeby można go było wysłać do jakiejś niezależnej ekspertyzy gdzieś na świecie, która by mogła określić, czy faktycznie coś w nim jest nie tak, czy to jest cała seria tych liczników, no nie wiadomo. Ja już oglądałem się, naczytałem w internecie, że po prostu te zakłócenia harmoniczne od urządzeń naszych domowych po prostu wpływa na pomiar tej energii elektrycznej, ale nawet jakbyśmy u siebie w domu zabezpieczyli. Ja na przykład mieszkam daleko od sąsiadów, jakieś 300 metrów, ale jakbym był w zabudowie takiej bliskiej, że budynek przy budynku, to mimo tego, że ja bym od swojej strony filtry założył, od strony mojego budynku, to sąsiedzi by zakłócali pracę tego licznika i to by nie było. U mnie w tym momencie jest dobrze, że ja mam sąsiada minimum 300 metrów daleko i te harmoniczne, przez tą odległość tego przewodu w ziemi, one się wytłumiają i nie docierają już taką, tak efektywnie już nie docierają do tego mojego licznika, a ludzie, którzy mieszkają blisko siebie, no to jeden drugiemu zakłóca i po prostu są nawet nieświadomi tego, po prostu zaczynają oszczędzać energię elektryczną, a w nocy i tak są zapisy takie, ale ludzie tego nie analizują, nie weryfikują. Po prostu płacą rachunki i próbują jak najbardziej oszczędzać energię, a i tak mają wysokie rachunki za prąd. Po prostu te liczniki zakłamują, nie liczą tak, jak powinny być. Tak jak to powinno być. Także w internecie można znaleźć sobie dużo materiałów na ten temat. Jak mnie dotknął ten
problem, to zacząłem szukać, czytać. No i między innymi doszedłem do filmu twojego właśnie z tym podlicznikiem, jak można zaoszczędzić i to działa. I to wiem na 100%, że to działa. Powiem inaczej. U mnie, kiedy mam kolegę w Lęborku, w firmie takiej produkują dla linie produkcyjne i mój kolega jest tam inżynierem, który programuje te wszystkie linie produkcyjne, taśmy, oni robią nowe i tak dalej, modernizują i tak dalej. On mówił, że oni płacą za harmoniczne. Oni płacą jeszcze ekstra za harmoniczne. On mówił, że przed maszyną, gdzie jest 80 silników, 300 przekaźników i tak dalej, stoją filtry jak szafa w pokoju sypialnym. Takie stoją filtry, po prostu, żeby zredukować te harmoniczne. No i mówił, że właśnie słyszał o tym podliczniku, że on eliminuje te i że to niby działa, ale nie wierzył w to dopiero zaczął wierzyć, jak się ode mnie nasłuchał tego wszystkiego, nie? Dopiero zaczął wierzyć, a już jest koło 60 i pracuje w tym zawodzie praktycznie po studiach. I też mu nie doszło, no nie wyobrażał sobie tego, że to może naprawdę działać, nie? Dla niego to było tylko takie, jakby ktoś tam opowiadał śmieszne historie. Ale naprawdę to działa, bo jego kolega tutaj nawet był z tej firmy, od razu pomierzył mi wszystko u mnie w domu. Mówił, że też to działa i pokazał od razu palcem na skrzynkę, na licznik, że jest problem i tam trzeba ten problem rozwiązać. Pierwszy przykład u mojego kolegi, tego Zdzisława, który zużywał 100 kW na 2 miesiące, teraz z podlicznikiem zużywa 47, 46 na 2 miesiące. Czyli o połowę mniej miesięcznie. Kiedyś zużywał 50 kW miesięcznie, a teraz zużywa 25 kW miesięcznie. To jest drugi przykład, który jest wiarygodny. On to może potwierdzić, poświadczyć. Będę musiał się tylko dowiedzieć, jaki on ma licznik tam u siebie. No i tak to wygląda. Ja to widzę w ten sposób, że po prostu te liczniki, one nie są przystosowane do urządzeń energooszczędnych, czyli żarówek LED, zasilaczy, do telefonów komórkowych, do laptopów i wszystkich ogólnie tych urządzeń, które biorą nieliniowo energię z sieci. Wiadomo, że producenci takiego sprzętu nie są w stanie laboratoryjnie skontrolować swoje urządzenie na 100%. A potem w życiu wychodzi jak wychodzi. No, są różne sytuacje i prawdopodobnie kolejne modele już są one ulepszone, bo to oprogramowanie cały czas to mierzy elektronicznie. I być może nawet jedna krótka seria liczników była taka wadliwa, że powodowała takie wielkie zaburzenia i że jak pojawiało się małe zużycie energii, a stosunkowo wysokie harmoniczne w tym czasie. Trudno powiedzieć, mówię, to my za malutcy jesteśmy, być może zakłady energetyczne mają taką wiedzę, ale ją nie ujawnią, bo nie jest to w ich interesie. Gdyby się okazało, że zużycie energii spadało i było dużo niższe niż powinno być, to pewnie by udowodniono i by nas poproszono o wyrównanie tych rachunków wstecz, a w tym przypadku się nie dziwimy im, że oni nie są zainteresowani ani żeby to rozgłaszać, ani żeby to badać nawet do końca. Dziękuję Ci za rozmowę, bardzo ciekawą rozmowę. Myślę, że jakby wrócimy do niej kiedyś jeszcze i zakończy się happy endem i będziesz mógł znowu mieć taką nadwyżkę energii, żebyś mógł swój własny dom dogrzewać energią, a nie kupować niepotrzebnie tak dużo energii. Takie było właśnie założenie i na koniec jeszcze, żeby przypomnieć ten fakt, dlaczego świeżo założony licznik, który był założony świeżo przed instalacją fotowoltaiki, po roku czasu używania tej fotowoltaiki, oni raptem go zmienili na inny licznik i od tamtego czasu zaczęły się schody. Tak, to tym bardziej, że ten licznik nie był 10-letni, nie wymagał wymiany na nowy, tylko... On był świeżo zmieniony, bo ten licznik założyli mi w 2014 albo 2015 roku. On był świeżo założony i fotowoltaikę mam od 22 roku i oni jakoś rok przed fotowoltaiką, czyli powiedzmy w 2021 zmienili go na nowy. Ja się podłączyłem z fotowoltaiką, a oni rok później wymienili go na inny licznik i wtedy się zaczęły schody. I wtedy się zaczęły problemy. Pamiętam nawet, jak był ten człowiek, oczywiście on mi tego nie ujawnił, ten co zmieniał licznik z energii, on dzwonił ekstra
do tam szefostwa swojego, gdzieś tam do Wejherowa, czy tam do Gdańska, dzwonił i się pytał, ty powiedz mi, dlaczego ten licznik był zmieniany, skoro tutaj był nowy licznik założony. Dlaczego ja ten licznik 2 lata temu, czy tam 3 lata temu zmieniałem. Nie? Ale mi już tego nie ujawnił, dlaczego. Ja podejrzewam dlatego, że ja przez pierwszy rok nie płaciłem praktycznie za prąd nic. Ja byłem cały czas, płaciłem tylko co drugi miesiąc te przesyłowe, tam 60 kilka złotych, przesyłowe do elektrowni, ale za kilowata nie płaciłem żadnych pieniędzy, bo w pierwszym roku miałem w magazynie wystarczająco dużo. No, po zmianie licznika robiły się schody i płaciłem już po 1000 więcej jak przed fotowoltaiką, o tak powiem. No, nie byłeś dobrym klientem, nie płaciłeś nic za prąd, w związku z tym pewnie chcieli sprawdzić, trzeba na pewno nie zużywać więcej energii niż zużywasz. Dobra, wielkie dzięki za rozmowę, do usłyszenia. Dziękuję, Sławek. Do usłyszenia. Jeden z elektryków, który był u mnie, jeden z tych 5, to mówił, że od samego początku ma właśnie taki podlicznik i on mówi, że u niego się zgadza, ale on go ma od samego początku, nie? I też codziennie mówi, chodzi do garażu i sprawdza, on mówi, to już jest choroba. Sprawdza ile kilowatów, codziennie mówi, że już od kilkunastu lat, nie? No mnie to dziwi, dlaczego ja dopłacam tyle pieniędzy do prądu rocznie, a mój sąsiad ogrzewa, on ma 10 kilowatów tą instalację, on ogrzewa cały dom, 125 metrów, 3 grzałkami i on dopłaca tylko 800 zł do prądu. No bo A ja prądem nie ogrzewam mieszkania. Ja tylko używam światła, lodówki i pompy i telewizora. Nic więcej. on ogrzewa dom oporowymi urządzeniami, w związku z tym nie ma tych harmonicznych innych rzeczy i ma zużycie prądu 1:1, takie rzeczywiste, bo tutaj się nie da nic przekłamać. Jest to najprostszy sposób mierzenia zużycia energii. A u ciebie właśnie cała ta elektronika w domu powoduje prawdopodobnie zaburzenia jakieś tej sieci, nie wiem, nakładają się jakieś echa, nie echa, harmoniczne się sumują, powodując właśnie taki dziwny chaos, który licznik źle interpretuje, źle go odczytuje. Dokładnie. Ja podejrzewam, że on ma tak obciążoną sieć tymi grzałkami, że te harmoniczne one mu się tłumią w sieci. Tak podejrzewam.